Siemanko! W dzisiejszym odcinku lampki choinkowe. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak je wykonać, to zapraszam Was do oglądania. Na początku mała prezentacja. W wykroju dostępnym na sklepie będą dwa szablony na dwa modele lampek. Jeden na mniejszy model, bardziej pękaty, a drugi spiczasty i dłuższy. Dzisiaj wykonam te większe lampki, także zabieramy się do roboty. Tkaniny, jakie użyję, to mikrofibra w kolorze szarym. Będzie służyła do wykonania imitacji gwintów. Oraz mikrofibra w kolorze błękitnym. Z tego koloru pokażę, jak wykonać te lampki, ale docelowo jeszcze zrobię je w wielu innych kolorach. Zobaczymy na końcu, jak to wyjdzie. Na jedną lampkę potrzebne nam będą 4 takie elementy, które teraz odrysowuję. Z błękitnej tkaniny także potrzebne nam będą 4 elementy na jedną lampkę. Wszystkie elementy mam wycięte, więc będziemy teraz kompletować. Wkładamy te części równo na sobie. Też zwracamy uwagę na te miejsca, żeby było w miarę symetrycznie. Jeśli jest ok, to szpilkujemy i tak kompletujemy pozostałe części. Wszystko mam już pokompletowane, więc zabieramy się do szycia. Przeszywamy tylko tą prostą krawędź, zapas na szef 5 mm, no i szyjemy. Całość mamy zszyte. Teraz powyciągam szpilki oraz poodcinam poszczególne elementy. Przyszycia wykonywałem szarą nitką i całość też będę przeszywał szarą nitką. Otrzymamy coś takiego, więc łączymy ponownie w komplety, czyli spinamy takie pary i przeszywamy jeden bok. Trzeba zwrócić też uwagę, żeby ładnie nam się tutaj schodziły te miejsca, gdzie zmienia się kolor. Wszystko spięte, więc zabieramy się do szycia. Zaczynamy od początku i szyjemy wzdłuż jednego boku do końca. Zapas na szef 5 mm. Tak to wygląda. Jak mamy wykonane takie przyszycia, to teraz łączymy te części ponownie w pary, tak żeby cała lampka składała się z 4 części niebieskich i z 4 części szarych. I teraz szpilkujemy to w takie komplety. Tak to wygląda doszpilkowane. Warto zwrócić uwagę, żeby przy szyciu te zakłady nie były położone w jedną stronę, ponieważ będzie tutaj dużo warstw. Warto je rozkładać na przeciwne strony, tak żeby jeden był po prawej, drugi po lewej. Dzięki temu też nie ma tutaj takiego zgrubienia i maszyna łatwiej to szyje. Zaczynam szycie w okolicach łączenia, ponieważ tutaj zrobię też otwór. Będzie tutaj prosty odcinek, więc najłatwiej będzie to później zaszyć. Tutaj także staram się zakłady rozłożyć w przeciwne strony. Na początku rygiel i szyjemy na okrągło.
W tych miejscach staramy się ten zakład, żeby jak najmniej był zaszyty. Dzięki temu po wywróceniu te miejsca nie będą nam się ciągły. Także warto tutaj ten element przed przeszyciem rozszpilkować. Tak to wygląda. Wyjmujemy szpilki i jeszcze za chwilę ponacinamy. Nie ma tutaj zbyt dużych łuków, więc natniemy te najważniejsze miejsca. Nacinamy tutaj, tak żeby nam to zaszycie nie ciągło czubka. Nacinamy tu. Po drugich stronach identycznie. No i możemy naciąć te łuki. Tych prostych części już tak nie trzeba nacinać. Także ponacinam teraz jeszcze te elementy i będziemy wywracać. I odcinamy naddatek na czubku, żebyśmy też nie mieli przesadnych zgrubień po wywróceniu. Także ponacinam pozostałe jeszcze boki i zabieramy się za napychanie. Tak to się prezentuje po wypchaniu. Musimy się starać, żeby ładnie nam się to schodziło. No i teraz pozostało mi tylko załatać otwór ściegiem krytym. Niebieskie lampki przed chwilą skończyłem szyć. Dociąłem więc jeszcze inne kolory, tak żeby nie było smutno kolorystycznie. Więc zaczynamy szyć, tak jak wcześniej. Najpierw te szare elementy i od razu kolejnego. Lampki mamy już wszystkie skończone, otwory połatane ściegiem krytym, więc przechodzimy już do ostatniego etapu. Potrzebna nam teraz będzie nitka. Możemy użyć standardowej 120 złożonej razy 4 lub grubszej kaletniczej. Do tego jeszcze przyda nam się igła oraz sznurek bawełniany. Ja użyję takiego. Ma średnicę chyba w okolicach 8 mm. Jedną końcówkę sznurka zawiązuję. Myślę, że za jakiś czas jeszcze dorobię drugi odcinek z jakąś fajną, dużą wtyczką, żeby ładnie się to komponowało z całością. Teraz igła z nitką i przewlekamy najpierw przez sznurek. Później przez górę lampki. I ponownie przez sznurek. I zawiązujemy supło. Montujemy kolejną lampkę. Więc przebijamy się. Możemy ustalić jakiś odstęp, na przykład 15 cm. Wbijamy się od góry.
Później wbijamy się przez lampkę. I ponownie, teraz od dołu przez sznurek. Wiążę tutaj najpierw podwójnego półsłupła. Końcówkę odcinam i delikatnie przypalamy. I mamy już dwie. Także montuję całość i za chwilę pokażę Wam efekt końcowy. Tak to się aktualnie prezentuje. Zostało jeszcze sporo do doszycia, więc wyjdzie konkretny łańcuch. Samą końcówkę sznurka możemy jeszcze rozpleść. Nie będzie tak to dziwnie wyglądało. Myślę, że ta końcówka będzie dużo lepiej wyglądała niż ta. Więc mamy już wszystko gotowe. Tak to się prezentuje końcowo. Jeśli chcielibyście zrobić własne lampki, to zapraszam Was na zakupy do mojego sklepu z wykrojami, gdzie będzie dostępny właśnie wykrój na te lampki. No a na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!